Dzień dobry. Przedwioście już powolutku zaczyna się kończyć. Zobaczcie, moje śnieżyce już powoli zanikają, chociaż jeszcze jest ich tutaj troszkę. Przyszedłem dzisiaj na działeczkę, żeby przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne z moimi żywopłotami. Tutaj jest żywopłot stui. Tu ja mi dzisiaj nie będę się zajmował, bo jest z tym dużo roboty. Tutaj mam jeszcze jeden żywopłot z mahonii. Nim zajmę się powiedzmy za tydzień. Być może pokażę Wam w kolejnym odcinku zabiegi pielęgnacyjne z nim związane. Ale dzisiaj zajmę się tym oto niskim żywopłotem ze śnieguliczki. Jest tutaj troszkę do roboty, bo zobaczcie, taka sucha trawa mi tutaj wrosła w te rzędy. No i będę musiał to wszystko wyplewić. Oprócz tego usunę takie już suche gałązki, które gdzieniegdzie tutaj się pojawiają oraz przytnę sobie mój żywopłot. Większość z Was zapewne używa agrotkaniny tutaj między rzędami, żeby tą powierzchnię uwolnić od wzrastania jakichś tam chwastów, trawy i tym podobnych. Ja nie zrobiłem tutaj żadnej tego typu ochrony, ponieważ ten żywopłot ze śnieguliczki był sadzony jakby w zastępstwie. Kiedyś tutaj miałem bukszpany, takie fajne, niziutkie, bardzo fajnie się je formowało, no ale niestety te bukszpany zostały zjedzone przez popularną ćmę bukszpanową. No i na szybko zastąpiłem ten żywopłot z bukszpanów właśnie tym żywopłotem ze śnieguliczki. Muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego zadowolony. Oprócz tego, że raz do roku muszę zająć się nim właśnie w taki sposób, czyli plewiąc wokół tych krzaczków. Jest to praca dosyć żmudna, trzeba robić to ręcznie, ponieważ gdybyśmy użyli jakiejś podkaszarki, no to moglibyśmy uszkodzić sobie te cieniutkie, drobne jeszcze gałęzie. No ale od tego właśnie jest działeczka, żebyśmy mogli się na niej troszkę zmęczyć. Częściowo już sobie wyplewiłem tą trawę i jakieś tam drobne chwasty. No a teraz wzruszam sobie po prostu glebę wokół tych moich tutaj krzaczków. Idzie to bardzo fajnie, ponieważ ja tutaj wsypałem takiej dosyć żyznej ziemi. No i ta śnieguliczka sobie właśnie w takiej ziemi rośnie. Oprócz tego wzruszania gleby, żeby dostarczyć troszkę powietrza do korzeni, można w tym czasie również usuwać jakieś zbędne, suche gałązki, które na pewno w okresie zimowym gdzieś tam się połamały lub po prostu obumarły. No i jestem już po zabiegu plewienia oraz spulchniania gleby wokół moich krzaczków. Tutaj jest część tego bardziej takiego gęstego żywopłotu. Tutaj nie musiałem aż tak bardzo intensywnie wykonywać tych wszystkich zabiegów, bo wygląda to bardzo fajnie, ponieważ ten żywopłot jest tutaj gęściejszy. Tutaj zaczyna się troszkę taki rzadszy, no ale jak widzicie, udało mi się to również wszystkie tutaj takie te chwaściki, jakąś trawę przyrastającą usunąć, no i wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. No dobra, no to teraz zabiegi przycinania. Mam nowe nożyce, więc będę ciął. Nie ma jakichś szczególnych wytycznych dotyczących wysokości, na jakiej musimy ciąć żywopłot. Moim zdaniem musi to być dostosowane do naszych indywidualnych preferencji. Po prostu jaki chcemy mieć żywopłot, jak wysoki, na takiej wysokości musimy go sobie ściąć. Ja tnę swój niski żywopłot, który znajduje się
na granicy z inną działką, na wysokości, no powiedzmy, mojego brzucha. Tak jest mi najwygodniej. On sobie oczywiście później będzie rósł, no i gdzieś tak w połowie roku znowu trzeba będzie go przyciąć, z tym, że on wtedy już będzie zielony, będzie troszkę się rozrastał na boki, no i wtedy też te boczne wszystkie części należy sobie usunąć. Jak widzicie, usuwanie tych górnych takich w cudzysłowie wilków wychodzi bardzo fajnie, szczególnie, że mam nowe nożyce. Jestem z nich bardzo zadowolony. Tną jak brzytwa, można powiedzieć. Także przydadzą się do cięcia również innych żywopłotów, ale to już innym razem. No, także taki zabieg przycinania, jeśli ma się dobry sprzęt, jest bardzo przyjemny, no i na pewno cieszy każdego ogrodnika. Można to robić od sznureczka, żeby było idealnie równo, no ale ten żywopłot naprawdę rośnie bardzo szybko, więc nawet jeśli tu są jakieś nierówności, on bardzo szybko się wyrówna, no i nie będzie konieczności poprawiania. I jeszcze szybko usunę sobie zbędne gałązki, no i właściwie cięcie jest zakończone. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak fajnie sobie wyrównałem ten cały żywopłot. Zobaczcie, jest równiutko, taka kosteczka. On już sobie powoli zaczyna puszczać pąki. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie, chociaż coś tam widać, prawda? No i za chwilkę już będzie się zielenił, co spotęguje efekt prawdziwego żywopłotu. Naprawdę polecam taki żywopłot ze śnieguliczki, ponieważ można tą śnieguliczkę bardzo łatwo rozmnożyć. No i żywopłot jest bardzo taki przyjemny do cięcia, do formowania. No i spełnia swoją rolę żywopłotu w sposób bardzo dobry. No a kiedy zakończyliśmy już wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, no to oczywiście jeszcze trzeba posprzątać. Akurat w tym wypadku trzeba te wszystkie odcięte gałązki pozamiatać. Jeśli macie ochotę, to można takie gałązki wetknąć do ziemi, do podłoża, no i one w bardzo prosty sposób się ukorzenią. Ja nie potrzebuję już aż tyle żywopłotu, więc wrzucę je po prostu na kompost. No i to w sumie tyle. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!